Cześć, szukasz wideorejestratora, nie wiesz, który wybrać i najchętniej to zadałbyś, bądź zadałabyś pytanie, a czego właściwie Ty używasz prywatnie w swoim samochodzie? No więc ja odpowiadam, ja jako ojciec dyrektor WR24 opowiem w tym materiale, jakiego wideorejestratora, właściwie jakich wideorejestratorów sam prywatnie w swoim własnym samochodzie używam i dlaczego. Zapraszam. Już od 10 lat tylko sprawdzone kamery samochodowe prezentuje Dawid Lorenz z wideorejestratory24.pl. Wideorejestratorów, czyli więcej niż jednego, a konkretnie dwóch kamerek używam w tym samochodzie, ale po kolei. Zacznę od pierwszego, tego takiego podstawowego, głównego. Jest to 70mi. Podobnie jak w zeszłym roku, bo mniej więcej rok temu, rok z małym hakiem, nagrywałem ostatni taki materiał w tym samym samochodzie i wówczas mówiłem, że moim wideorejestratorem prywatnym jest 70mi A810 Dual Set na przód i tył. W międzyczasie, parę miesięcy później się to zmieniło, bo podłączyłem sobie A510, jakby jeden model niżej, do testów, ale te testy się trochę przeciągnęły i tak przez zasiedzenie ten A510 została. Więc generalnie A510, A810 to był mój wideorejestrator wyboru w ubiegłym roku, natomiast w tym roku swoją premierę miał nowy wideorejestrator 70mi. Jest to oczywiście 4K Omni X800. No i na tyle mi się ten wideorejestrator spodobał, że postanowiłem go podłączyć właśnie tu na stałe. Jak wygląda? Już pokazuję. X800, czyli takie jajo. No w tej chwili pracuję w trybie parkingowym, więc nic nie wyświetla na ekranie. Natomiast jest to jajo z tą słynną obrotową głowicą, czyli tym elementem, który kręci się wokół własnej osi. O, dotknąłem go, więc zareagował w trybie parkingowym jak najbardziej prawidłowo. Rozgląda się na boki, dookoła i w tej chwili nagrywa taki materiał, powiedzmy, awaryjny, więc za chwilę pewnie też dostanę na telefon powiadomienie o tym, że kryto jakiś wstrząs, jakieś uderzenie. Jestem fanem wideorejestratorów dyskretnych, takich, które nie rzucają się w oczy, no a X800, czyli ta Omni, no zdecydowanie taka nie jest. Jest takim dość pokaźnym jajem, które no odstaje od szyby. No ale ten obrotowy obiektyw, ta głowica z tym obrotowym obiektywem, no przekonała mnie do siebie, bo ma to swoją bardzo ciekawą funkcję, przede wszystkim w trybie parkingowym, tak jak przed chwilą było widać. Dotknąłem ją, uderzyłem ją delikatnie i w momencie wykrycia uderzenia ona automatycznie objęła jakby swoim zasięgiem, okiem wszystko, co się dzieje dookoła. Zrobiła jeszcze jeden taki obrót raz dookoła i to wszystko zapisała jako taki plik awaryjny parkingowy. No i wtedy ja mam po prostu podgląd do tego, co się działo nie tylko przed samochodem, ale też dookoła samochodu. No i oczywiście też nagranie z tylnej kamery też będzie tutaj zachowane. Po prostu przekonała mnie ta koncepcja obrotowej głowicy. Co więcej, jeżeli ktoś by teraz się kręcił przy moim samochodzie i kamera by wykryła, że ktoś tutaj, powiedzmy, no, chodzi w tej we w tej i porusza się blisko samochodu i sobie stoi przy nim, też by kamera to inteligentnie wykryła. Jest tutaj ta inteligentna detekcja ludzi i podążania za tymi osobami. Też by kamera to uchwyciła i też by to zarejestrowała jako zdarzenie parkingowe. Wspomniałem też o tym, że zapewne za chwilę, albo już prawdopodobnie na telefon dostałem powiadomienie o tym, że kamera wykryła wstrząs, jakieś zdarzenie. Wyciszony mam telefon, więc teraz tego nie usłyszałem, ale sobie zerknę. Pewnie ono tutaj będzie. No tak, oczywiście jest. Centrum Alarmów, Nadzór Parkowania, 15:34, kiedy to nagrywam, jest zdarzenie. No i właśnie, i to jest druga z istotnych bardzo rzeczy, ponieważ od zawsze to podkreślam i tego wcale nie ukrywam, jestem wielkim fanem wideorejestratorów z funkcjami chmurowymi, czyli z tą funkcją zdalnego dostępu przez sieć, przez internet, przez sieci 4G, przez sieci LTE. No i właśnie X800 4K Omni od 70mi. Podobnie jak A810 i A510 poprzednia, którą miałem poprzednio w samochodzie, też to oferowały i też w ten sposób działają, że ja dostaję powiadomienie o tym, że coś się wydarzyło w samochodzie, koło samochodu, ale również mogę się zalogować z aplikacji przez internet do kamery, zobaczyć, co się dzieje, obrócić nawet zdalnie tym obiektywem, tą głowicą, więc te rozwiązania chmurowe są dla mnie oczywiście też bardzo ważne. Od zawsze bardzo je lubiłem.
4K Omni wpiąłem dosłownie w te same okablowanie, które zostało mi tutaj zamontowane w zeszłym roku z A810, więc jeśli chodzi o kompatybilność okablowania, nie ma żadnego problemu. Jedynie tylną kamerę musiałem zamienić na tą kompatybilną z 4K Omni, tyle że nie musiałem wyciągać całego kabla od przodu do tyłu, tylko tam ta końcóweczka, bo generalnie te kamery mają taką końcóweczkę do wtyczki schowanej tam pod klapą się dostałem bez problemu i sobie tą kamerkę tylną zamieniłem, więc okablowanie pasowało do kamery tylnej, a jeśli chodzi o zasilanie, to tu oczywiście mam moduł UP04, który też jest kompatybilny, był kompatybilny i z A810, A510, jest też z X800 4K Omni kompatybilny, a moduł UP04 poza tym, że ma funkcję adaptera zasilania i zasila na stałe wideorejestrator na parkingu w trybie parkingowym, to też jest modułem 4G LTE, za pomocą którego kamera ma połączenie z internetem, no i przez to te wszystkie usługi chmurowe działają. Moduł UP04 mam celowo nie schowany gdzieś pod tapicerką, pod deską, tylko jest na wierzchu, na desce rozdzielczej, ze względu na to, żeby lepiej zbierał po prostu zasięg sieci komórkowych, no i tak to połączenie z usługami chmurowymi było o wiele bardziej stabilne. Jeśli chodzi o zasilanie, to nie mam tego podłączonego do instalacji elektrycznej, tutaj nic się nie zmieniło, nadal mam pod siedzeniem powerbank samochodowy Cellink Neo 8 Plus. Powerbanki samochodowe to jest sposób zasilania postojowego, nie tylko postojowego, ale generalnie sposób zasilania wideorejestratorów, który nie obciąża akumulatora podczas postoju, akumulatora w samochodzie, jest przewidywalny, pewny, najbardziej niezawodny, jeśli chodzi o zasilanie postojowe. Na ten temat nagrałem osobny, bardziej szczegółowy film z wyjaśnieniem, jak to działa i dlaczego jest to właśnie najlepszy sposób na zasilanie wideorejestratorów, więc tutaj odsyłam, gdzieś tu będzie link albo w opisie pod filmem, zapraszam serdecznie. To jest jeden wideorejestrator, 70 4K Omni, mój podstawowy wideorejestrator, który od razu wpadł mi w oko i te jego funkcjonalności związane z głowicą obrotową i podświadomie wiedziałem, że on tu prędzej czy później wyląduje, zaraz po jego premierze. Natomiast drugi wideorejestrator to jest jeszcze ciekawsza historia, bo jest on bardzo nietypowy, już pokazuję. I jest to wideorejestrator dedykowany, Fitcam X, dedykowany do Volvo XC60. Jest to wideorejestrator, który integruje się tutaj z tym panelem plastikowym pod lusterkiem, za lusterkiem fabrycznym. No i wygląda de facto tak, jakby to był element fabrycznego wyposażenia samochodu. A tak de facto jest to kamera, no, z filtrem polaryzacyjnym, ale generalnie tu jest obiektyw i ten plastik tutaj się idealnie komponuje z tym panelem. Zobaczcie sami. No i jest to wideorejestrator taki dodatkowy, który wożę w swoim samochodzie. No i jest to taki jakby dla mnie taki backup, można powiedzieć, wideorejestratowy. O co chodzi z tymi Fitcamami, tymi dopasowanymi idealnie wideorejestratorami? No więc poza tym, że to się integruje tutaj z lusterkiem i wygląda no dosłownie jakby to była fabryczna część tego samochodu, no to jest to oczywiście wideorejestrator, w tej wersji tylko na przód, natomiast są też wersje na przód i tył. Zasilanie jest pobierane z instalacji elektrycznej pod tym panelem, tam się po prostu wpina taką specjalną przejściówką w kostkę elektryczną. No i kamera nagrywa w rozdzielczości 4K z przodu, ma tryb parkingowy pasywny niestety tylko, więc nie nagrywa cały czas, nie nagrywa w timelapsie, ale nagrywa wtedy, kiedy wykryje jakiś wstrząs, uderzenie. No i nie ma, jak widać, żadnego wyświetlacza, ma tylko dwa przyciski, więc do tego wideorejestratora jest dedykowana też aplikacja na smartfon, za pomocą której oczywiście można sobie tutaj nią zarządzać, zmieniać ustawienia, pobierać filmy do smartfona i tak dalej. Tak jak 70 4K Omni jest wideorejestratorem niedyskretnym i takim, bym powiedział, dość dużym, tak właśnie ten Fitcam to jest po prostu perfekcyjne rozwiązanie dla takich totalnych estetów, bo tu absolutnie nie ma nic. Wszystko jest schowane pod tym panelem, nic nie wystaje i to wygląda dosłownie tak, jakby to wyjechało, zostało zamontowane dosłownie w
fabryce i dlatego właśnie te kamery marki Fitcam X no, skradły mi serce. Ja ten wideorejestrator też już od kilku miesięcy tutaj wożę, natomiast na tyle mi skradł serce, że postanowiłem rozszerzyć ofertę WR24 o właśnie tego typu wideorejestratory, więc jeżeli lubisz tego typu rozwiązania, takie super dyskretne, super estetyczne, super schludne, to zapraszam na WR24.pl, tam właśnie je znajdziesz. Nie do wszystkich samochodów pasują, ale do większości tych europejskich samochodów jak najbardziej, więc na pewno myślę, że znajdziesz odpowiedni model do swojego auta. To tyle, więc 2 wideorejestratory w roku 2025, nowoczesny, pełen bajerów, funkcji inteligentnych, obrotowych głowic, obiektywów i tak dalej, 70mm 4K Omni, bo jestem gadżeciarzem, lubię takie nietypowe nowinki i fajne gadżety, a drugi wideorejestrator to jest taki backup, który jest tutaj ze mną, jakby taki niewidzialny wideorejestrator Fitcam X, dedykowany dla mojego samochodu, który po prostu jest takim cichym silent killerem, który nagrywa non-stop w 4K, jest takim backupem, który zawsze mam ze sobą i którego nie widać, który jest cichutki i nagrywa. No jest super, po prostu uwielbiam, jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie. Dobra, tyle, bo już nagrywam tego to ponad 10 minut, trochę przedłużyło mi się, ale mam nadzieję, że Ty, który to oglądałaś, jakąś inspirację dzięki tym moim wyborom masz, więc zapraszam na WR24.pl, a tymczasem dziękuję serdecznie za oglądanie. Do następnego razu. Za rok pewnie. Cześć! Wideorejestratory24.pl mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.